Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy i przygotujemy szarlotkę z masą orzechową. Podstawą tego ciasta jest ciasto kruche, a do ciasta kruchego potrzebujemy 440 g mąki pszennej, 250 g margaryny lub masła, 120 g cukru, 6 żółtek jaj, 1 łyżeczki proszku do pieczenia i szczypty soli. Bierzemy sobie miskę, wsypujemy do niej 440 g mąki pszennej. Najlepszą mąką do ciasta kruchego jest krupczatka, ale mąka tortowa również bardzo dobrze się nada tutaj. Dosypujemy następnie 120 g cukru, szczyptę soli, dajemy 6 żółtek jaj i 250 g margaryny lub masła. I teraz szybciutko wstępnie nożem mieszamy składniki. Szybciutko, bo ciasto kruche nie lubi ciepła. Jak wstępnie połączymy nożem te składniki, to odkładamy go i teraz już ręcznie będziemy nasze ciasto dokładnie mieszać, żeby wszystkie składniki dokładnie się już wymieszały, a jednocześnie zmieniły konsystencję. Tak jak Państwo tu widzą, ciasto staje się już zwarte. Po zagnieceniu ciasta formujemy jakiś najlepiej płaski kształt. Bierzemy folię spożywczą, zawijamy ciasto w folię spożywczą i wkładamy do lodówki na minimum 30 minut. Po tym czasie wyjmujemy ciasto z lodówki, odwijamy z folii, nie wyrzucajmy jej, kroimy ciasto na pół. Jedną połówkę będziemy teraz używać, drugą zawijmy z powrotem w tą folię i znowu do lodówki. A my bierzemy foremkę 24 na 38 cm i wykładamy ją papierem do pieczenia, a na spód rozkładamy nasze ciasto kruche, tą jedną połówkę. Jak Państwo chcą poznać inne sposoby rozkładania ciasta kruchego, zapraszam do naszego cyklu jak zrobić konkretnie ciasto kruche. A my już wyrównujemy wierzch naszego ciasta szklanką posypaną mąką, można również jakimś innym narzędziem. Teraz widelcem nakłuwamy ciasto, żeby powietrze nie podeszło pod spód, nie porobiły się bąble. Ciasto ponakłuwane, foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczemy tak około 20 minut, grzałki góra i dół. Pieczemy do zarumienienia się góry, dlatego około, bo każdy piekarnik jest inny, inaczej to wygląda. Następnie wyjmujemy z piekarnika ciasto, wtudzimy. Proszę uważać, ciasto kruche w tym momencie jest bardzo kruche i może się połamać. I w ten sam sposób robimy z pozostałą częścią ciasta kruchego, które odłożyliśmy do lodówki. Czyli do foremki wykładamy na spód, nakłuwamy widelcem, pieczemy, wyjmujemy i studzimy. I tak jak Państwo widzą, mamy przygotowane 2 blaty ciasta kruchego, więc możemy zająć się masą jabłkową. Do masy jabłkowej potrzebujemy około 1,5 kg jabłek, 100 g cukru, 1 opakowania galaretki cytrynowej i 1 łyżeczki płaskiej cynamonu. Jabłka myjemy, obieramy. Byśmy użyli jabłka odmiany szampion, ścieramy je na tarce o grubych oczkach. Jak wszystkie jabłka zetrzemy, wtedy bierzemy sobie patelnię, stawiamy na gazie, jabłka przykładamy do patelni i na małym gazie będziemy je gotować tak około 20 minut, żeby zmiękły. Wiadomo, że różne jabłka w różnym czasie miękną, po prostu muszą zmięknąć. U nas to zajęło, tak jak mówiłam, 20 minut. One również trochę soku puszczą. Jak jabłka nam zmiękną, dodajemy cukier, 100 g cukru. Musimy go dobrze wymieszać z jabłkami. Następnie 1 płaska łyżeczka cynamonu i również wszystko dobrze mieszamy ze sobą. Po dokładnym wymieszaniu wszystkiego wyłączamy gaz
Dodajemy jedną galaretkę cytrynową i wszystko znowu dobrze musimy wymieszać. Już nie gotujemy, bo galaretki gotować nie można. Ona straci swoje właściwości żelujące, więc wyłączamy gaz, nie gotujemy, ale wszystko musimy bardzo dobrze wymieszać. Jak wymieszamy, zostawiamy do lekkiego przestudzenia. Wracamy do naszego placka kruchego, które włożyliśmy do foremki wyłożonej świeżym papierem do pieczenia. Na pierwszy placek wykładamy naszą przestygniętą masę jabłkową i rozkładamy równomiernie po całości. Teraz przykrywamy ją drugim plackiem ciasta kruchego. Bardzo kruchym, więc delikatnie, lekko dociskamy i foremkę zostawiamy na chwilę, bo robimy masę orzechową. Do masy orzechowej potrzebujemy 250 g orzechów włoskich bez łupinek, 250 ml mleka, 150 g cukru i 250 g masła. Najpierw do rondelka wlewamy mleko, dodajemy cukier, i zagotowujemy, żeby wszystko połączyło się, rozpuściło się. W międzyczasie 250 g orzechów włoskich do blendera dajemy i siekamy na drobno. Jeżeli nie mają Państwo blendera z funkcją siekania, można to zrobić nożem, ale jakiego narzędzia byśmy nie użyli, orzechy muszą mniej więcej tak wyglądać. Wtedy przesypujemy je do miski i zalewamy jeszcze gorącym mlekiem. Mieszamy ze sobą wszystko i zostawiamy, żeby całkowicie wystygło. Jak orzechy zalane mlekiem wystygną, wtedy bierzemy sobie miskę, 250 g masła dajemy do środka i ucieramy na puszystą masę. Jak już uczemy na puszysto, wtedy powoli, po kolei systematycznie dodajemy wystygnięte orzechy zalane mlekiem. One się zrobiły takie zwarte, jak Państwo tu widzą. I wszystko razem ucieramy, łączymy. Wszystko musimy dokładnie wymieszać, nie zapominajmy o bokach, o spodzie. A jak to zrobimy, odkładamy mikser, wracamy do naszej foremki i naszą masę orzechową wykładamy na wierzch. Partiami będzie łatwiej rozprowadzić. A teraz rozprowadzamy i wyrównujemy. Odkładamy foremkę na chwilę na bok, żeby zrobić polewę czekoladową, do której potrzebujemy 50 g czekolady mlecznej i około 2 łyżek mleka. Wszystko rozpuszczamy w rondelku na gazie i taką gorącą jeszcze polewą z góry robimy esyflorezy na wierzchu ciasta. Ciasto musimy włożyć do lodówki tak na kilka godzin, żeby wszystko dobrze stężało. Dobra książka i kawałek ciasta, no czegoś chcieć więcej. Żegnam się z Państwem i ja, i mój pomocnik mąż. Zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.